1, 2, 3, 4, 5 i 6. 6 znaczków Renault Sport. Francuzi muszą być chyba bardzo pewni swego, skoro tak chętnie przyozdabiają ten samochód w nie byle jaki przecież emblemat. W końcu oddział Renault Sport to od lat światowa czołówka, jeśli chodzi o szybkie hatchbacki. Megane RS pozostaje jednym z moich ulubionych aut, a oczekiwanie na jej najnowsze wcielenie ma umilić ten model – Megane GT. Na początek informacja, którą zapewne znacie z naszego testu Megane w wersji 1.2. Czwarta generacja francuskiego kompaktu zadebiutowała dokładnie rok temu. Wersja GT to na ten moment najbardziej pikantna propozycja w gamie, choć pełnokrwisty RS już pojawia się na horyzoncie. Niestety, prawdopodobnie jedynie w wersji 5-drzwiowej, podobnie jak prezentowany dzisiaj samochód. Szkoda, tym bardziej, że 3-drzwiowa Megane poprzedniej generacji prezentowała się zdecydowanie bardziej rasowo od klasycznego modelu. Nie oznacza to jednak, że nowa odmiana wygląda źle. Wręcz przeciwnie. Z przodu królują lampy, które trudno pomylić z inną marką, a w testowanej wersji wyróżnia się również grill z dumnymi literkami GT. Najbardziej charakterystyczny jest jednak tył i fantastyczne, niemal zachodzące na siebie światła. W Megane GT całości dopełniają dwie końcówki układu wydechowego i niemały dyfuzor. Ogólnie mówiąc, trudno nie poczuć powiewu zupełnie nowej jakości. Potwierdzają to małe smaczki, jak choćby bardzo przyjemny opór, z jakim otwierają się drzwi. Pierwsze wrażenie w środku jest bardzo podobne do tego z zewnątrz, aż się chce powiedzieć wow. Duży, prawie 9-calowy wyświetlacz, klimatyczne oświetlenie to zupełnie coś nowego niż w przypadku starszych modeli Renault. Sportowa odmiana to też cała masa niebieskich wstawek, które znajdziemy dosłownie wszędzie. Na drzwiach, na kierownicy, przed pasażerem czy na bokach foteli. No właśnie, fotele. Są fenomenalne. Miękkie na dłuższą trasę, a zarazem doskonale wyprofilowane, co chyba czas potwierdzić. Ruszymy sobie z kontroli startu. Wymaga to następującej sekwencji. Włączamy tryb Sport, stajemy na hamulcu, dwie łopatki do siebie, gaz w podłogę i puszczamy hamulec. Tak właśnie wygląda setka w 7,1 sekundy. Całkiem dynamicznie. Producent podaje prędkość maksymalną równą 230 km/h. Moc jednostki to 205 koni, a maksymalny moment obrotowy wynosi 280 Nm. Wszystko to wyciśnięte z silnika 1.6 połączonego ze skrzynią EDC. I tak jak w Clio RS nie możemy dobrać manualnej przekładni. Dwusprzęgłówka spisuje się całkiem nieźle, choć niekiedy potrafi szarpnąć, szczególnie przy redukcjach. Na plus zdecydowanie szybkość działania. Nie mam za to pojęcia, kto wymyślił umiejscowienie łopatek. Aby sprawnie nimi operować, musielibyśmy trzymać kierownicę za 10 druga. Bez sensu. Sportowej nutki brakuje również dźwięku. Wkręcanie silnika na obroty trudno nazwać ekscytującym i to pomimo wspomagania głośnikami. Doznania w zakrętach formuje przede wszystkim system For Control, czyli innymi słowy skrętna tylna oś, znana już od dawna choćby z Laguny Coupé. Jego ingerencja jest zdecydowanie wyczuwalna i to już przy niższych prędkościach. Na parkingu jest bardzo zwrotnie, natomiast dynamiczna jazda po łuku wymaga trochę przyzwyczajenia. Trakcji nie brakuje, ale zachowanie auta nie jest do końca naturalne. Do dyspozycji mamy oczywiście kilka trybów jazdy. Są to Comfort, Sport, tryb neutralny i Perso, czyli nastawy indywidualne. Różnice objawiają się w zachowaniu skrzyni i reakcji na gaz. Bez zmian pozostaje zawieszenie. W każdym z ustawień mamy inny motyw systemu multimedialnego, różne grafiki zegarów i podświetlenia kabiny. Przykładowo tryb Sport wprowadza do kabiny masę czerwieni. Sam układ kierowniczy ma niezły opór, a w szybszych zakrętach dodatkowo się jeszcze usztywnia. Pochwała również w stronę hamulców, które są jak żywcem wyjęte z hot hatcha. Oczywiście ciągle mam z tyłu głowy, że to tylko wersja GT, ale te znaczki Renault Sport nie dają mi spokoju. Nawet jeśli są już trochę zdarte i to przy przebiegu 7000 km. Jest za to jeden naprawdę spory plus. Cena. Renault kupimy już od 102 100 zł, co jest bardzo rozsądną ofertą jak na szybkiego hatchbacka z automatem. Co prawda kosztujący 20 000 zł więcej Golf GTI z DSG da więcej frajdy, ale to ciągle aż 20 000 zł różnicy.
Reasumując, Megane GT brakuje jednego czynnika, który definiuje modele sportowego oddziału francuskiej marki. Nie ma w nim zbyt dużo szaleństwa. To świetne auto na co dzień, dobrze łączące standardową linię modelową i dopiero nadchodzące Megane RS, ale 6 znaczków Renault Sport dawało nadzieję na więcej emocji. Tak czy inaczej, GT ze swoją ceną, jakością wykonania czy stylistyką to dobra propozycja, a entuzjaści, oni już niebawem dostaną pełną wersję. Jeżeli miło spędziliście te kilka minut, zostawcie subskrypcję. Pomoże nam to przetestować dla Was najnowszą odmianę Megane RS, jak tylko pojawi się na rynku. Polecamy również naszą stronę. Do usłyszenia!